poprzednim odcinku. Dopłynęliśmy do wyspy Amorgos. Odwiedziliśmy jej stolicę Chore. I zeszliśmy do klasztoru Chozowiotisa. Tam jest klasztor, który sam w sobie jest piękny i z tego słynie, ale słynie również z tego, że jest tłem dla kilku scen w kultowym filmie Wielki Błękit. No, troszkę się trzeba przejść, żeby do niego dotrzeć. Gdzieś czytałam, że chyba 300 jest schodków. Więc w drogę. Jak sądzicie? Czy wchodzi się łatwiej, kiedy jest pięknie? O, taka zagadka. Odpowiedź. Tę zagadkę. To jest ten Wielki Błękit. Oglądaliśmy wczoraj wieczorem na komputerze film Luca Bessona. Wielki Błękit. No, on jest interesujący na wielu poziomach. Jest chociażby wizualnie. Ale to, co mnie zaciekawiło w tej całej opowieści, to temat pasji, bo zwykle widzimy pasję jako coś bezsprzecznie pozytywnego. Pasja nadaje znaczenia, barw naszemu życiu, jest czymś pięknym, czymś, co nas wzbogaca. Bezsprzecznie, ale jednocześnie w tym filmie widzimy, jak pasja może być destrukcyjna, niszcząca. I to jest fascynujące ujęcie tematu. Tak jak wszystko w naszym życiu ma dwie strony. Pozytywną, negatywną. Awers, rewers. Tak i pasja. Pasja może nas niszczyć. Niszczyć naszych bliskich. No, ciekawe. A Wielki Błękit, no, może być pasją, jak tak patrzę i wciąga. Wybacz, Ios, jesteś piękna, ale moje serce zwraca się ku innej. Amorgos. Więc umęczeni po wspinaczce 100 metrów w górę w prażącym słońcu wchodzimy. Ale wcześniej, Agnieszka właśnie przywaliła, bo to jest bardzo małe wejście. Auć. No, ale dostaliśmy takie ładne spodenki, bo tutaj nie można wchodzić w krótkich spodenkach. Oj. Jesteśmy. W kościele nie można filmować. Wystawiona jest tam ikona cudem ocalona przed zniszczeniem. Kiedy w czasie ikonoklazmu w VIII-IX wieku niszczono w Palestynie wizerunki świętych, pewna kobieta wrzuciła ikonę Matki Boskiej do morza. Tak chciała ją uratować. Udało się. Ikona dopłynęła do brzegów Amorgos i jest tu do dziś. Wejście do kościółka jest bardzo niskie. Boże, jaka jest w ogóle gorąco i w ogóle. No nic, wejście jest bardzo niskie. Trzeba się ukłonić, żeby wejść. Przywaliłam czołem. Wygląda na to, że trochę brakuje pokory. O Boże, jak ja wyglądam.
zmęczenie. Tak. Co za gościnność. Mnisi częstują wodą, co warto docenić, ponieważ wodę przywozi się tu na grzbiecie osiołka, a także zrobioną przez nich miodówką Racomelo i cukierkami Lucumades. Panowie w klasztornych portkach. Bo tutaj nie można wchodzić w krótkich spodenkach, więc ja zresztą też dostałam spódniczkę, mimo że jestem w długich spodniach, ale nie. Co Cię najbardziej zainteresowało z tego, co Pan mówił tam w tej kapliczce? I że to bezpośrednio z Palestyny ktoś przyjechał w VIII wieku i zaczęli budować w 815 roku. No i kiedyś oczywiście tutaj było wielu, do 100 mnichów, ale na posesji maksymalnie 20 może mieszkać. Dowiedziałem się, że mają swoje kury tutaj, 20 kur i mają 20 owiec i kóz i z tego mają mleko. Sami wyrabiają sery, tutaj gdzieś jakieś mają winnice, czyli własne wino, takie lekko słodkawe, czyli podejrzewam, że to wino by było właśnie najbardziej zbliżone Chrystusowemu. Że mają osiołka i mają konia i muszą wodę przywozić. Taki tutaj te przejścia piechotą wydaje się, że te trasy nie są odległe, bo rzeczywiście nie są odległe i nie są też bardzo trudne. Czasem trzeba podejść pod górkę, ale nie szaleńczo stromo. No ale ponieważ jest upał, więc nawet tych 300 schodków czy dróżka pod górę jest wykańczająca. Więc cała nadzieja w autobusie. Poniżej klasztoru stoi malutki kościółek Agia Anna. On także zagrał w filmie Luca Bessona jako dom Jacques'a Majola. Przy plaży Calo Taritisa leży przechylony, częściowo zatopiony wrak. I jego znacie z filmu Wielki Błękit. To tu Enzo zanurkował i zarobił grubszą gotówkę. Statek Olimpia leży w zatoce od roku 1980, kiedy próbował się schronić przed sztormem. Niestety próba zakończyła się na tutejszych skałach i tak przez lata leży przechylając się i niszczejąc coraz bardziej. Sławę zdobył pośmiertnie, jak wielu artystów. W roku 1988 Luc Besson zatrudnił go do filmu i od tego czasu kinomani przybywają po autograf, choć może raczej zdjęcie. Robi się wieczór, ale ja jestem czerwony nie dlatego, że jest wieczór, tylko się spaliłem dzisiaj. No, dopływamy do wyspy Iraklejo, mamy 10-15 minut może. Ciekawe, czy w nocy będę musiał używać szczerego mleka. Jesteśmy przy wyspie Iraklejo. Dopływamy do zatoki. Dowiedzieliśmy się, że tutaj są na kotwicy nasi znajomi. No, to będzie impreza. Jak na Mykonos będzie.
No i się szczepiliśmy w 2 jachty. Nasz jacht jest troszeczkę dłuższy chyba, nie? Ale zrobiliśmy w taki sposób, żeby maszty nie były tuż koło siebie, czyli ustawiliśmy jachta tylko z przodu, a nasz Rafaeli troszeczkę z tyłu. I w związku z tym, gdyby było jakieś bujanie, no to wtedy będziemy bezpieczni. Łączą nas 2 pasje, żeglowanie i joga. Dominika jest malarką i nauczycielką jogi. Grzegorz architektem i właścicielem pięknej łódki Koko. Oboje pływają przez całe lato z 2 psami na pokładzie. Spędziliśmy noc na kotwicy złączeni z drugim jachtem i trochę nas kręciło tam i z powrotem. Ciekaw jestem, czy nasze łańcuchy się nie skręciły mocno. To bardzo możliwe, bo ten jacht tak chodził od wiatru. Na dnie zatoki leży wrak samolotu niemieckiego z czasów II wojny światowej. Zestrzelony w roku 1943, latami leżał na głębokości ponad 90 metrów. Los chciał, że w roku 1982 wpadł w sieci miejscowych rybaków i został przyciągnięty tutaj do zatoki Alimia. I tak leży na głębokości 10 metrów, oznaczony czerwoną boją. No to jak się żyje na tej łódce, co? Wspaniale. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ciężko wytrzymać, bo to jednak 5 miesięcy. I zaplanować ten czas nie jest łatwo, ponieważ jest go strasznie dużo. W sumie ta Grecja to był jakiś taki wybór świadomy, czy tak przypadkiem, czy... Jeżeli chodzi o łódkę, to raczej są same świadome wybory. No i Grecja tak samo. To było chyba najfajniejsze miejsce z moich wakacji poprzednich, takich wieloletnich. No i postanowiłem tutaj przypłynąć. A potem zaraziłem tym pomysłem Tak, ja jestem tu drogą afirmacji. inne osoby. Macie też psy. Mamy. I to słychać. I to słychać i widać. No i łatwo z psem? Nie jest łatwo, O, super. ale za to jest bardzo przyjemnie. Poranki są super i jest też mobilizacja do wyjścia, nie? 3 razy dziennie trzeba gdzieś być. Nie ma tak, że można sobie leżeć i nic. No tak. To jest super fajne. Koko! Tak, a dziewczyny też się przyzwyczaiły do tego, więc myślę, że dla nich też już jest poniekąd naturalne. No, lubią wodę, lubią pływać. Tak. Chwilę to trwało. Lucyna była na przykład taka zadrgana na początku. Bała się chodzić po łódce, ale teraz już się odnajdują spokojnie. Długo planujecie? Do końca listopada. Także gdzieś 5 miesięcy tutaj będziemy. Okay. No i tak chcemy co roku, nie? Myślę, że też bardziej gdyby strategicznie o tym pomyśleć, to czerwiec jest fajniejszy, żeby przylecieć, bo wtedy jeszcze nie hula ten meltemi i dużo łatwiej się przemieścić gdzieś z Krety, bo na Krecie mamy łódkę. A tutaj tak naprawdę czekaliśmy, żeby w ogóle wyruszyć z Krety, nie? Ten cały lipiec. A jak się praktykuje jogę na jachcie? No to chyba tak samo jak z psami, że to jest mobilizujące i nie jest łatwe, bo trzeba znaleźć miejsce. Czasami się nie chce, no to wiadomo, bo czasami nie ma gdzie tej jogi zrobić. Kawałek prostego terenu znaleźć to nie jest wcale tak łatwo, a na jachcie to wszystko się buja, więc te pozycje stojące, balanse, to chyba ciężko jest. To życzymy Wam czego w zasadzie? Wiatrów dobrych, ale nie za mocnych, pogody. To my tak samo życzymy Wam tego samego, to wszystkim się przydaje. I delfinów. Delfinów Wam życzymy. Brakuje nam delfinów w tym roku, tak. Jeszcze nie. Znaczy ja nie spotkałam, że się spotkałam. Ale w tym roku to nie.
can tell me. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.